Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o Niemczech i o partii AfD, która stała się najpopularniejszym ugrupowaniem politycznym na zachód od Polski, znaczy w Niemczech, i porozmawiamy o tym, czy ta partia jest groźna dla Polski, czy powinniśmy jej się obawiać. Jaka jest AfD tak naprawdę od środka? Za chwilę o tym porozmawiamy, przeanalizujemy, ale najpierw jak zawsze bardzo chciałbym podziękować wszystkim patronom. Dziękuję Państwu. Dzięki Wam ten program istnieje, jest niezależny. Jeśli Państwo macie taką wolę, by wspierać i stać Was, zapraszam serdecznie na mój profil w serwisie patronite.pl. Dołączcie do tego grona. A teraz zapraszam na rozmowę. A oto mecenasi Układu Otwartego. Oandate MS Brokers, dom maklerski oferujący możliwość inwestycji w instrumenty z całego świata, w tym fundusze ETF, a także oprocentowanie wolnych środków na rachunku. Kliknij link w opisie. Rosnące koszty IT hamują rozwój Twojej firmy? Z Amso obniżysz wydatki nawet o 70%, wybierając polizingowy sprzęt IT sprawdzony, wydajny i gotowy do pracy. Kliknij link w opisie i pobierz specjalną ofertę dla firmy. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Aleksandra Rybińska, Tygodnik Sieci i Telewizja w Polsce 24, znawczyni Niemiec. Dzień dobry. Dzień dobry. AfD rośnie, czy to jest tylko ten ostatni sondaż, który pokazał, że ma tam o 3 czy 4 punkty procentowe więcej niż CDU? 26-27%, tak, dotyczące oczywiście poziomie federalnym całych Tak. Niemiec, po niektórych landach wschodnich ma i 40% poparcia. Tam się szykują wybory do landów w przyszłym roku, między innymi do Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, gdzie ma 40%, a SPD około 22%, który jest następną partią w kolejności, tak, jeśli chodzi o poparcie. Więc no, tam już jakby staje się jasne w niektórych landach wschodnich, że bez alternatywy dla Niemiec prawdopodobnie nie uda się utworzyć żadnego rządu. W niektórych miejscowościach, ale to są pojedyncze przypadki na razie, kandydaci AfD zostali burmistrzami, co wywołało ogromne poruszenie, gdzie też próbowano jakoś kontestować te wyniki. Nic oczywiście sensacyjnego się z tego powodu nie wydarzyło, no ale co innego jest kierować miejscowością, która ma, nie wiem, 50 000 mieszkańców, zajmować się wywozem śmieci i jego organizacją. Czym innym jest oczywiście już kierowanie całym krajem związkowym, bodajże państwem. I to potężnym, najpotężniejszym w Europie. Czy widać jakieś skutki ich rządów tam, gdzie oni mają wpływ? Czy ktoś może powiedzieć, że coś tam się zdarzyło albo coś się zdarzy? Nie, no znaczy to startowali na ogół na tematach oczywiście lokalnych, chociaż też w tych kampaniach o dziwo, jest taka miejscowość Sonnenberg i tam wygrał kandydat AfD, gdzie no, kampania była prowadzona pod hasłem przywrócić Nord Stream 2 oraz tego typu postulaty, przy czym myślę, że to no mówię jakieś 50 000 mieszkańców, że nie sądzę, żeby to gminę Sonnenberg dotyczyło w jakiś bezpośredni sposób ten postulat przywrócenia Nord Stream 2, ale ponieważ było to bardzo nośne na poziomie ogólnokrajowym, no to te hasła także i pojawiły się w tej kampanii. Znaczy Alternatywa dla Niemiec od początku mówi, że uważa, że zerwanie z tej współpracy z Rosją jest błędem. Prezentuje się jako partia pokoju, to znaczy szukania rozwiązań pokojowych, dyplomatycznych, że nie należy Rosji odtrącać, że ona jest po prostu zbyt duża, żeby móc ją przepędzić z progu Europy. To są słowa Angeli Merkel, które teraz cytuję, więc bardzo ciekawe jest to, że tutaj była pani kanclerz wędruje po mediach i mówi bardzo podobne rzeczy. Znaczy, mówi oczywiście, że Rosja źle zrobiła, że zaatakowała Ukrainę, ale jednak trzeba było wtedy szukać rozwiązań dyplomatycznych i należy ich szukać także i dziś. Więc AfD troszeczkę uderza w te same tony. Nie kryje się z tym, że jest prorosyjska, w przeciwieństwie do reszty politycznego establishmentu, który przecież bardzo prorosyjski był i nadal te pozostałości są w tych partiach, szczególnie w socjaldemokracji oczywiście, ale w chadecji też się znajdzie i którzy teraz się oczywiście odcinają, natomiast no niektórzy
już mówią, chcą rozmawiać o tym, co dalej, co będzie po osiągnięciu jakiegoś pokoju, jak zamierzamy żyć z tą Rosją. Tak? Czyli ten temat tak całkowicie jednak nie zniknął. Angela Merkel wraca do mediów, pojawia się, często występuje? Ona sobie tak, jako mamusia narodu, sobie tak wędruje po tych mediach i usiłuje bronić swojego politycznego pomnika. I jak to jest Swojej przyjmowane spuścizny. dzisiaj? No bo my, jak w Polsce, prawda, praktycznie wszyscy, większość w każdym razie ma na ten temat podobne zdanie na temat jej polityki z dzisiejszej perspektywy, a w Niemczech jak to wygląda? Nie, no prawie połowa Niemców, jak wynika z badań, nadal uważa ją za matkę narodu i ma do niej pozytywne nastawienie. I to, że pompowała pieniądze do Rosji. Tak, to było słuszne, to jest mądrość etapu, to było słuszne w danym momencie. Winny jest Putin, nie Angela Merkel. Putin wszystko zepsuł. No, bo to jest przecież ta narracja. Putin wszystko zepsuł. Było dobrze, było nie psuć. Więc tutaj ludzie Ale płacą... Putin pójdzie i będzie dobrze Ludzie znowu. płacą dziesiątki euro na takie, żeby uczestniczyć w takich spotkaniach z byłą panią kanclerz. Jest jeszcze mnóstwo dziennikarzy, bo za czasów jej rządów powstało coś takiego, co niemieckie media nazywały same nadwornym dziennikarstwem. Dziennikarzy, którzy ćwiczyli się w merkelologii i którzy jej cały czas towarzyszyli, zachowywali się jak tacy nadworni dziennikarze. No, są usłużni. I ci dziennikarze prowadzą z nią wtedy wywiady teraz i nie zadają jej trudnych pytań. Jak pani kanclerz to mówi nie jest rzeczy... nieznane zjawisko. Oczywiście. Również u nas po obu stronach. Tak, jak pani kanclerz coś powie niewłaściwego, to jej nikt nie skoryguje, ani jej nie dociśnie i w ten sposób te spotkania są dla niej wyjątkowo przyjemne. No, zorganizowano jej spotkanie z migrantami, którzy się zintegrowali, bo tych, co się nie zintegrowali, to lepiej nie pokazywać. I pani kanclerz z nimi siedziała przy stole, rozmawiali sobie kaweczka, prawda, ciasteczko, sympatycznie, mamusia ze swoimi dziećmi, tak, które są takie fajne i się tak fajnie zintegrowały i jest cudownie i jak można być takim strasznym rasistą. No, i to jest organizowane przez media publiczne w ten właśnie sposób i zafałszowuje skutecznie obraz. No, bo oczywiście, że są ludzie, którzy się integrują. Są ci uchodźcy dawni z Syrii, także się zintegrowali, z Iraku, ale to jest wyjątek, a nie reguła. Więc publiczna telewizja w Niemczech w ten sposób stara się zafałszować obraz, przy okazji hołubiąc pani kanclerz, która powiedziała, damy radę i ona zresztą podczas tej rozmowy powiedziała, no i widzicie, no i daliśmy radę. Wszyscy wiemy, że to jest nieprawda. Niemcy też wiedzą, że to jest nieprawda i jeśli chodzi o to, to bardziej ich denerwuje niż kwestie rosyjskie czy wojny na Ukrainie. 35% Niemców uważa, że to jest największy problem Niemiec, czyli migracja i brak integracji cudzoziemców. I tym się martwi. Na następnym miejscu 29% jest bieda i zubożenie, tak? Czyli obecna stagnacja gospodarcza. Ale na pierwszym miejscu zdecydowanie jest to, jako największe zmartwienie Niemców. No i oczywiście nowy kanclerz Merz to zrozumiał, dlatego troszeczkę się w to prawo język, jednak zmienił, retorykę zaostrzył. Bo tu są właśnie dwa elementy. Po pierwsze, że on zrozumiał, że to jest zmartwienie Niemców główne, a po drugie, no chce tej alternatywie dla Niemiec troszeczkę tych wyborców odebrać, ponieważ największy przepływ wyborców był z Chadecji do AfD, jest dla Chadecji bardzo niekorzystne, więc on zaostrza tą retorykę, żeby temu AfD troszeczkę z powrotem ich przyciągnąć do CDU, tym bardziej, że w tym samym badaniu tylko 14% Niemców podało, że boi się ekstremizmu w polityce, czyli 2,5 razy więcej Niemców boi się imigrantów niż ekstremizmu w polityce, co jaśnie pokazuje, w którym kierunku należy iść. A jak wiadomo, polityk na badania patrzy, tak. I według tego też ustawia troszeczkę kierunek polityki. Że już też niemieccy politycy zaczynają się uczyć w Polsce od strategii polskich liderów. Myślę, że Donald Tusk zmienia poglądów według badań cały czas. To prawda, ale akurat mistrzem zabierania prawego elektoratu i podbierania i wyostrzania swojej retoryki, zwłaszcza
jakiś czas temu był Jarosław Kaczyński, który to robił, więc znacznie Merz też się uczy No. od jednego i od drugiego pewnie. No dobrze, ale pogadajmy o tym AfD. Jaka to jest dzisiaj partia tak naprawdę? Bym patrzył tylko na jeden aspekt tego, ale więc chciałem cię namówić do tego, żebyś opisała, jaka to jest partia. Czym ona się dzisiaj zajmuje i na ile to jest groźne dla nas. Na ile ty się, jako osoba znająca dobrze Niemcy, przyglądająca się AfD, obawiasz się ich? Znaczy, Alternatywa dla Niemiec zaczynała jako partia w 2013 roku bodajże profesorów, ekonomistów No właśnie. sprzeciwiających się ratowaniu Grecji i wszystkich tych zadłużonych krajów południa Europy. Wtedy w kryzysie euro tak to wstrząsnęło bardzo częścią tych środowisk takich, powiedziałabym, ekonomicznych w Niemczech. Więc zostało to założone jako taka partia antyeuro w tej formie jak dotychczas. Czyli wtedy się pojawiła, pamiętam to bardzo dobrze, bo uczestniczyłam w tym, dyskusja o tym, co zrobić z euro, czy nie wprowadzić 2 euro, jeden północny, jeden południowy. I tutaj właśnie AfD się wpasowała wtedy w tą debatę, ale potem nastąpił kryzys migracyjny, ten wielki kryzys roku 2015. No i AfD zaczęła się zmieniać do partii, ponieważ niemiecki system polityczny jest zamknięty zasadniczo. To jest system oparty na konsensusie, który jest jak ciasny gorset. Znaczy Był taki, no bo kiedyś, dopóki nie było AfD. Tak, bo AfD zrobiła pewną rysę na tym konsensusie. Niemniej jednak konsensus był taki, że mieliśmy partie, które te tradycyjne, które gdzieś tam pod koniec lat 80., początek 90. kooptowały zielonych. Podczas zjednoczenia jeszcze dołączyła tak Die Linke, czyli partia, postkomunistyczna, która z tej socjalistycznej partii jedności NRD wyrosła. I niezależnie kto wygrywał wybory, na końcu mniej więcej rządzili bardzo Ci sami. podobnie. Mieliśmy wielkie koalicje, prawda? Angela Merkel rządziła 16 lat i to był okres, który Niemcy do dziś odczuwają jako bardzo stabilny, tak? Natomiast jednak ten kryzys migracyjny wstrząsnął, tak? I to był duży wstrząs. I wtedy do partii zaczęli napływać ludzie, którzy zaczęli ją pchać właśnie w kierunku partii antyimigranckiej przede wszystkim. Ci profesorowie odeszli, doszło do wewnętrznych scysji. Ci liderzy, ich już nie ma, zdaje się. Ich już nie ma. I zaczęło się tworzyć to takie skrzydło AfD, które jest nazywane Völkisch, czyli po naszemu, nie wiem, trudno to przetłumaczyć, ludowe. Kiedyś były Völkische Beobachter. No z tym to się nam kojarzy troszeczkę. Nawet lepiej po polsku to mówić niż po niemiecku, bo te skojarzenia nie są dobre. No i tam się pojawiły takie środowiska, wręcz rzeczywiście skrajnie prawicowe, częściowo powiązane z jakimiś neonazistowskimi kręgami. Mówię tu o Björn Höcke, lider tego skrzydła i szef AfD w Turyngii. Turyngii AfD jest pod obserwacją kontrwywiadu. Bo Jak bardzo on jest radykalny? To jest człowiek, który wprost neguje niemiecką odpowiedzialność za II wojnę światową, nawet do takich rzeczy. Tam sugeruje, że nie tylko Niemcy były winne. Mamy tam ludzi, historyków w tym skrzydle, którzy występują z wykładami w fundacji, którą ma AfD. Każda partia niemiecka ma swoją fundację partyjną i też mają Diderius Erasmus Stiftung, którą kieruje Erika Steinbach. I tam rzeczywiście są takie wykłady, że właśnie Niemcy nie tylko nie są winne II, ale być może też i I wojny światowej. Więc tutaj jest takie rozkładanie tej winy. Częściowo były tam też wykłady o tym, jak Polska zawiniła, albo w jakiś sposób może się przyczyniła się polska polityka do wybuchu II wojny światowej. Właśnie niedawno czytałem na Twitterze, na X-ie wypowiedź jednego z... Tak, i to są taki obszerny tekst jednego z liderów są AfD. ludzie, którzy mają poglądy otwarcie rewizjonistyczne, jak najbardziej. Po plecach przechodziły. I to jest takie skrzydło, które dzisiaj stanowi, myślę, że tak około 40% tej partii. 40%? Tak. No to nie mało. To nie mało. Ale jak na partię, która ma 27, czy jest najsilniejszą partią w Niemczech dzisiaj. Tak, jeżeli chodzi o poparcie. Oczywiście najmniej członków ze wszystkich partii politycznych w Niemczech, bo tu mówimy tak około 30 000 członków, podczas gdy te duże miały kilkaset tysięcy. Przez lata tak oczywiście się... Chociaż ich liczba członków akurat maleje. Natomiast tu mamy to skrzydło i ono jest cały czas obserwowane przez kontrwywiad. Oczywiście w niemieckiej polityce NPD jest tutaj bardzo dobrym przykładem.
NPD też było taką partią właśnie, tylko że ono było całkowicie taką partią, w 100%. No i jak doszło do delegalizacji, czy próby delegalizacji, to Trybunał Konstytucyjny orzekł, że nie może zdelegalizować NPD, ponieważ to partia, która składa się wyłącznie z informatorów kontrwywiadu i prawdziwych członków są 4. I że takich rzeczy robić, krótko mówiąc, się nie da. Więc tu jest też po pierwsze pytanie, jak bardzo infiltrowana przez kontrwywiad jest alternatywa. Dobra, ale ja rozumiem, że to NPD to było naprawdę margines. To było taki margines, bardzo spektakularny, tak. No, ale ale margines, czasy, a to już nie jest margines. No tak, ale czasy były inne. Znaczy, ci, którzy się skarżą, że powstała alternatywa dla Niemiec, niemieckich polityków, tych mainstreamowych, powinni sami sobie się przyjrzeć w lustrze. Znaczy, No, oczywiście. AfD powstała, ponieważ polityczny mainstream nie spełniał obietnic złożonych wyborcom, że przez lata wmawiano ludziom, że migracja jest wyłącznie zjawiskiem pozytywnym, że każdy przejaw krytyki polityki imigracyjnej, otwarcia granic przez Angelę Merkel, zbrodnią, rasizmem i ludzie spotykali się z ostracyzmem w miejscu pracy, wszędzie, byli wypychani. Tak? Jest ludzie, którzy pozakładali alternatywne media, jak Roland Tichy na przykład w Niemczech. To był ktoś, kto kierował mainstreamowymi gazetami, był redaktorem naczelnym. Tak. I jak Oczywiście tam nie można- zaczął krytykować, to się okazało, że dla niego nie ma miejsca, więc Ja pamiętam, to było w Niemczech, który znam o niebo gorzej niż ty, ale wiem, że po prostu nie można było o tym mówić. nie można. Powiem taką anegdotę tobie. Kiedyś ją chyba tu opowiadałem, ale dawno, dawno temu. Teraz mi się przypomniała. Jak dobrych kilka lat temu byłem na nartach. W Austrii, co prawda, ale obok i wsiadłem na jakiś długi wyciąg z Niemcem. No i sobie tak, skąd jesteś? Z Niemiec, a ja z Polski. No i tam sobie... I on usłyszał, jesteś z Polski? No i tak mówi, tu u nas wszyscy mówią o emigracji, ale to nie jest problem wcale. Nie, to nie jest problem. I tak ze 3 czy 4 razy powiedział, że to nie jest żaden problem. I zaczął mówić takim językiem oficjalnym, ale ten wyciąg był bardzo długi. I potem jak go zapytałem o jego rodzinę, czy jakoś tak zupełnie zadałem mu neutralne pytanie i on nagle mówi, no tak, bo ja mam córkę, ta córka jest nauczycielem, ona mieszka w Monachium i w tym Monachium nie może dostać mieszkania, bo te mieszkania stały się strasznie drogie, bo wszystko wzięli imigranci, bo imigranci dostają wszystko. I nagle wyszło... No i wyszło. I wyszło z niego i on po No i prostu wyszło. zaczął aż się trząść na tym. Natomiast to było niesamowite. Ja widziałem po prostu przemianę jednego człowieka w ciągu tam tych paru minut na wyciągu. Najpierw mówił oficjalnym językiem gazet, a potem zaczął mówić to, co on naprawdę myśli i to, co mówił, to było bardzo radykalne. No i pewnie podejrzewam, że to był taki człowiek, który właśnie stał się zwolennikiem AfD. No, często bo jakby się zapytać ludzi tak właśnie publicznie, to wielu się odcina tak, od AfD, a potem się okazuje przy urnach, że jednak jakaś spora grupa na nich głosuje. Tak? No i na to jest jeszcze ten podział Ozji-Wezji, czyli Oczywiście, wschodni, no zachodni. wschodnie Niemcy oczywiście to też wiąże się z tym, że wielu Niemców ze wschodu uważa, że zjednoczenie nie było zjednoczeniem, tylko było aneksją. Znaczy przyszły zachodnie Niemcy i zaanektowały wschodnie. Bo wzięli wszystkie wysokie Wzięli pozycje. wszystko, mało tego wzięli, przecież bardzo polecam, jest taki dokument o zabójstwie Lefa Rovedera na szefa tej Treuhand. To była instytucja, która miała za zadanie właśnie przekształcić enerdowską gospodarkę w gospodarkę rynkową. I pan Roveder konkretnie był menedżerem bardzo doświadczonym w firmach zachodnio-niemieckich. Jego zadaniem było szybko te firmy enerdowskie, te zakłady sprzedać. I jest tam taka scena w tym dokumencie, jak oni w tym biurze tej Treuhand w Berlinie przychodzą biznesmeni z zachodu, piją szampana i za 1 euro biorą majątek narodowy enerdowców, którzy w tym czasie, no tak było w Polsce, tak masowo tracili pracę, byli bezrobotni. I było to jakieś straszliwie dramatyczne przeżycie też dla tych ludzi wówczas. I to zostało po prostu, oni sobie popijali szampana i ole, ole. Więc krótko mówiąc, to poczucie takiej krzywdy gdzieś tam siedzi głęboko i takie poczucie, że te 2 części tych Niemiec się nie zrosły do dziś. Tak? Oni zarabiają mniej, zarobki są niższe na wschodzie. Ludzie sobie gorzej radzą. Wszystkie firmy, cała produkcja przemysłowa, wszystkie duże koncerny są we zachodnich Niemczech, nie ulokowano praktycznie niczego na wschodzie. Czyli ci ludzie mają, że im wszystko odebrano i nie jest to dla nich jakaś szczególnie radosna myśl. Dlatego tam
ta alternatywa dla Niemiec znajduje o wiele większe poparcie. Oczywiście są tacy, którzy twierdzą, że ci NRD-owscy, to takie książki nawet powstały, to są ludzie, którzy nie chcą brać odpowiedzialności za własną komunistyczną przeszłość i że dlatego im też tak blisko do Rosji, bo gdzieś tam im tęskno za czasami, kiedy było dobrze ich To stanie. powiedzmy Pewna wszystkim, którzy są nostalgia, tak, za... młodszym widzom i słuchaczom, NRD było najbardziej zinfiltrowanym państwem w całym bloku Zdecydowanie. wschodnim. W sposób taki, między Polską a NRD to przepaść była. To Polska, chociaż nie była oazą wolności, ale w porównaniu z NRD Nie, no to oczywiście. była. I te rozliczenia zresztą jest bardzo, z komunistyczną przesłanią, było bardzo powierzchowne, jeśli chodzi o NRD. Tam właściwie nikogo nie rozliczono. Ale lustracja była taka pełna z drugiej strony. No, nawet kilka lat temu jeszcze znajdowano dawnych TW Stasi w gazetach, na przykład w niemieckich mainstreamowych mediach, którzy się tam gdzieś ukryli i sobie żyli. No, krótko mówiąc... Rodziny, tak jak było jak Pawko Morozow, tak? Więc krótko mówiąc, dlatego tam jakby AfD trafia na o wiele bardziej taki podatny grunt. Niemniej Ja słyszałem, jak ty mówisz na jednej z debat, w której ja się przysłuchiwałem, a ty uczestniczyłaś, że powiedziałeś, że nie boję się AfD. Nie boję się AfD. No ale to, co mówisz, to brzmi naprawdę bardzo groźnie. Dobrze, ale jest potem jeszcze to pozostałe 60% tej AfD, to są oczywiście ludzie tacy jak Alice Weidel czy Timo Chrupalla. To są tacy przedstawiciele, powiedziałabym, średnich i małych firm, którymi Niemcy niegdyś stały, a już nie stoją, ponieważ jest stagnacja i kryzys. I jeszcze mamy skrzydło dawnych polityków CDU, tak? Ludzi, którzy byli w Chadecji, którzy przeszli do AfD. To jest partia bardzo zróżnicowana. I Ale teraz tłumacz mi to, bo nie pytam cię o, nie interesuje, znaczy interesuje mnie oczywiście poziom twojej odwagi, ale nie o tym mówimy, tak, bo nie o tym, czy jesteś odważna, nie, tylko czy to jest dla nas zagrożenie. Rozumiem, że ty mówisz, nie, to nie jest zagrożenie. A mówimy o partii, która ma 27%, w której 40% myśli tak, jak mówisz, a jeszcze tacy ludzie też są przecież w innych partiach. Czy to naprawdę nie jest dla nas potężne zagrożenie? Znaczy wyobraźmy sobie, że alternatywa dla Niemiec dochodzi do władzy. Załóżmy tak, chociaż nawet mając 40% będzie potrzebowała koalicjanta, którego nie będzie miała. Więc prawdopodobieństwo tego jest... A może to zmieni? Sama mówię, że w landach już zaczyna. Ale to jest co innego. Znaczy na poziomie federalnym myślę, że żadna partia, może z wyjątkiem sojuszu Sary Wagenknecht, który w tej chwili gdzieś oscyluje poniżej 3% poparcia, byłby gotów rzeczywiście na taką koalicję. Dla wszystkich innych byłoby to samobójstwo. Więc Die Linke to jest partia na drugim, powiedzmy, końcu. Więc ideologicznie. Więc tutaj, dobrze, AfD dochodzi do władzy. Załóżmy tak. I teraz tak... Niemcy są częścią Unii Europejskiej, na której korzystają. To jest część tego systemu. Mają przełożenie na instytucje unijne. Bardzo silne są współzależności też gospodarcze w ramach Unii, także z Polską, z Francją. Dobrze, druga rzecz. Trzecia Otwierają rzecz. Nord Stream 1, 2, 3. A kto powiedział, że jeżeli nastąpi pokój na Ukrainie w jakiejś bliżej przewidywalnej w tej chwili przyszłości, że nie zrobią tego CDU albo SPD? To oni to zbudowali. No, mogą Dlaczego oczywiście, tak bardzo ale będzie im dużo trudniej. A tym nie będzie trudno. Dlaczego im jest tak bardzo potrzebny Wołodymyr Rzet? Oprócz oczywiście kwestii odszkodowania, tak, którą chcą wywalczyć przed jakimś tam trybunałem arbitrażowym, gdzie starają się tak, żeby im jakoś dostać pieniądze za Mówisz zniszczenie. Wołodymyr Rzet, mówisz bo ja przez moment jakoś myślałem, Wołodymyr Żurawlow Zełenski, nie chodzi o Żurawlow, Zełenski, chodzi o... tak. Chodzi o pana, który wysadził rzekomo Nord Stream 2. No przecież niemieckie gazety, całkowicie nie AfD-owskie, pisały, że to Polska zrobiła. Więc moje pytanie jest, a tamci nie przywrócą? Znaczy AfD będzie musiała się mierzyć, jeśli dojdzie do władzy, z bardzo wrogim otoczeniem. To będzie Niemcy takie mainstreamowe, chadecko-socjaldemokratyczne Niemcy, to jest moralne mocarstwo, które głównie opiera się na swoim soft powerze, tak? Nie będzie już się mogło na tym opierać, jeżeli będzie rządziła AfD, ponieważ tego nikt nie kupi. Będzie otoczone przez wrogie sobie państwa, bo wszyscy, bardzo łatwo będzie montować koalicję przeciwko takim Niemcom. No, Czy zresztą to dla nas szansa, że będziemy mogli ich obejść? ja w ogóle uważam, że skoro w Niemczech się pogłębiają podziały polityczne,
bo Niemcy na przykład podziały polityczne w Polsce bez najmniejszego namysłu wykorzystują, Znakomicie. to może nadszedł moment, żebyśmy wykorzystywali podziały polityczne u nich. Niemcy słabną. I ja uważam, że dla nas się otwiera szansa wynikająca z tych właśnie ich podziałów, z tych trudności, w których się znaleźli. Tylko, że oczywiście z tym obecnym rządem to z tego nic nie będzie. No ale mówię o być może jakiejś niedalekiej przyszłości. Więc AfD rządząc będzie miała wszystkich przeciwko sobie. Nie może rozmontować całego systemu, na którym się opiera dominacja Niemiec, czyli Unię, której korzysta, czyli wysoki eksport, czyli globalizacja, multipolarność, tak, które Niemcy też za czasów Merkel bardzo firmowały. To wszystko, co stanowi fundament tego, że Niemcy są silne, AfD nie może rozmontować, no bo zakładam, że nie chce, żeby Niemcy były słabe. W związku z tym będziemy mieli rząd, który będzie kontestowany przez wszystkich, które przeciwko, jak będą wyskakiwać z jakimiś rewizjonistycznymi propozycjami, no to przepraszam bardzo, ale wszyscy się na nich rzucą. Znaczy, ja nie widzę Będzie tutaj... kontestowany i co? Rząd PiS-u był przez 8 lat rządził w Polsce, był kontestowany i rządził. No ale to Można rządzić, zdominował można. w tym czasie Niemcy? Nie, no bo przecież my mówimy z naszej perspektywy. Znaczy, niemieckie... Ale może odbudować dużo silniej relacje z Rosją niż CDU, jednak będzie im trudniej to zrobić. To będą musieli się bardzo gęsto tłumaczyć, nie? Będą musieli bardzo uważać. A ci po prostu mówiliśmy, że chcemy... Być to może zrobić, będzie chcemy mogło zrobić. być, a być może nie. Znaczy mamy tu jeszcze oczywiście Amerykanów. No można sobie wyobrazić, że mają mnóstwo narzędzi do dyspozycji. To może wcale nie być takie łatwe. I nie ze względu na własne wyrzuty sumienia, tylko w tym wypadku na niewykonalność takich posunięć. A że retoryka będzie być może bardzo nieprzyjemna dla Polski, no trudno. To jest może- coś, z czym trzeba się rzeczywiście liczyć. Ale to może być też państwo, które dziś słabnie, ale no nie jest tak, że jak słabnie, to zawsze będzie słabnąć. To może w pewnym momencie się odbić. Może w międzyczasie zbudować czy odbudować swoją armię, na którą w sensie podjęła już decyzję i to już się zaczęło toczyć. Nie? A Niemcy, jak ta machina jak zaczyna pracować, to pracuje. Ja oczywiście nie twierdzę, że oni będą chcieli najechać Polskę, tak? Ale tak trochę nieswojo. Znaczy, czułbym się. Niemcy I nie mają... byłbym pewien, czy na pewno będą chcieli stacjonować na Litwie i w innych Być miejscach. może nie będą chcieli. Nie sądzę, żeby ta brygada niemiecka na Litwie robiła aż tak wielką różnicę. Przepraszam ich wszystkich znajomych Niemców, ale wydaje mi się, że coś, co nie są w stanie skompletować nawet 5000 osób. Myślę, że ta brygada na Litwie bardzo dobrze pokazuje, jakie są szanse na tą największą armię lądową Europy. Potencjał demograficzny niemiecki jest żaden. Powiedziałabym nawet mniej niż żaden na taką armię. Nie mają w ogóle przyrostu naturalnego, a ci migranci, którzy przyjeżdżają, nie tylko nie nadają się do pracy, ale do armii już tym bardziej. W związku z tym szansa na to, że oni zbudują tak potężną armię i będą w stanie ją podtrzymywać przez cały czas, jest nikła. Drugi element to jest bardzo silnie pacyfistyczne nastawienie Niemców, którzy od 1945 roku, szczególnie przez lewicę, byli wałkowani w sposób bardzo skuteczny i dzisiaj zdecydowanie ponad 2/3 chyba młodych Niemców nie chce poboru, a już tym bardziej nie chce ginąć. A jak to? No, ginąć nikt nie chce. A jak to Nie jest gotowa do obrony kraju. A jak to jest właśnie wśród zwolenników AfD? Czy wiemy coś na temat tego, jaki oni mają pogląd na temat obowiązkowej służby wojskowej, gotowości do obrony swojego kraju? Tak, oni popierają obowiązkową służbę wojskową, chociaż no, starają się tam niezbyt militarystycznie występować. No, oni zawsze nalegają na tym, że są partią pokoju i że da się wszystkie te trudności rozwiązać za pomocą dyplomacji, jakichś środków dyplomatycznych. Znaczy, oni chcą wrócić do czasów, kiedy Moskwa była jakimś wektorem w niemieckiej polityce zagranicznej, bo tu nie chodzi tylko o tani gaz, żeby to było jasne. Angela Merkel lewarowała się Rosją, żeby zapewnić Niemcom pozycję globalnego gracza. Dużo powyżej niemieckich możliwości, w sensie i wielkości kraju, tak, i szczególnie potencjału militarnego był żaden. Ale ten potencjał militarny nie był aż tak ważny. Ważny był potencjał gospodarczy, który był duży.
prowadzili, czyli Merkel prowadziła po pierwsze politykę merkantylistyczną, a drugie taką neobismarkowską. To znaczy Niemcy były pośrednikiem między mocarstwami. Tak jak kiedyś Bismarck mówił, najlepsza sytuacja dla Niemiec jest taka, że mają lepsze relacje z mocarstwami niż te mocarstwa mają ze sobą. I wtedy jest się języczkiem uwagi. I to było coś, co Przez wszystkich szanowanym. Tak, i to Niemcy jakby wywindowało na nieco wyższą pozycję. Co teraz utracili? To jest bardzo bolesne i kanclerz Merz przecież mówi o tym, że chciałby przed ambasadorami 8 września, powiedział, że chciałby właśnie, żeby Niemcy wróciły do tej roli globalnego gracza. Uważasz, że On nie chce mają to zrobić szans za na to? pomocą Chin i dywersyfikacją, czyli szukając jeszcze innych partnerów tak globalnie. No, umowa z Mercosurem też jest jakby jakimś elementem tego, tylko no, to nie znaczy, że im się to uda i stawianie na równie komunistyczne, dyktatorskie Chiny, które na dodatek rywalizują z Niemcami na poziomie gospodarczym w wielu wymiarach, tak? I które są w tym sensie wrogie, tak? Niemcom, że zalewają tak Europę swoimi samochodami elektrycznymi. Niemcy sami sobie tego wroga wyhodowały. Nie wiem, czy włożenie właśnie całego swojego uroku na Chiny zamiast Rosji jest sensowne, tak? Tutaj mi się wydaje, że Niemcy nie mają za bardzo strategii, jak przywrócić sobie ten blask. I AfD też nie będzie miało. To nie jest tak, że oni przyjdą i po prostu sobie nawiążą relacje z Rosją. Nie wiemy, czy Rosja będzie chciała, na jakich warunkach, jak na to zareaguje cała społeczność międzynarodowa. Moim zdaniem jednak ten rząd AfD będzie bardziej kontestowany niż jakikolwiek rząd Prawa i Sprawiedliwości. To jest centralnie istotny kraj w Europie. Znaczy nie jest to kraj, który można przez 8 lat, jak to Bruksela wniosła, ignorować. Nie. I tylko tam od czasu do czasu, prawda, uderzać kijem w klatkę, zobaczyć, jak małpka skacze, tylko to już troszeczkę będzie większy problem. Więc ja nie sądzę, żeby to miało być dla nas zagrożeniem. Czyli to pacyfistyczne społeczeństwo z bardzo słabym tak naprawdę potencjałem demograficznym, nie będzie walczyło będzie tutaj rozpętywało jakichś wojen. To, czego chce AfD, jest w jakiś sposób rozwiązać te problemy, które się nawarstwiły i to będzie bardzo trudno. Oni nigdy nie rządzili. Być może Niemcy się bardzo szybko nimi rozczarują. No bo oni mówią, że chcą powrócić do atomu. Właśnie wysadzane są wszystkie elektrownie atomowe, wieże chłodnicze. One zostały demontowane do ostatniego kamyczka. Nie ma do Już czego. zostały zdemontowane? Tak, nie ma do czego wracać. Teraz już tylko wieże wysadzają. Nie ma do czego wracać. Nie ma. Może powiedzieć, że wrócimy. Ile to będzie kosztować, żeby zbudować na nowo, nie wiem, 10-15 elektrowni? To są rzeczy, moim zdaniem, niemożliwe do wykonania. Transformacja energetyczna została celowo przyspieszona teraz także przez Merca i nie ma już, moim zdaniem, tego odwrotu. Czy da się problem z migracją tak łatwo rozwiązać? Też nie. Część tych ludzi ma obywatelstwo niemieckie, a się nie integruje. Część tych ludzi, no to po prostu nie jest tak, że i już ich nie ma. Zresztą AfD już nie mówi, że nie chce w ogóle cudzoziemców. Tylko tych, którzy nie pracują i nic nie wnoszą. A pozostali są herzlich willkommen i są także mile widziani w samej AfD. To jest zresztą podobny ruch, jaki wykonała we Francji Marine Le Pen. No, że w pewnym momencie takiej dydiabolizacji, takiego przybliżania się właśnie do mainstreamu, łagodzenia przekazu. Merz zaostrza swój, a AfD troszeczkę swój łagodzi. Już nie mówią o wyjściu z Unii Europejskiej, to już kogoś nie ma w ich programie. Nie mówią o wyjściu z NATO. Więc jak oni będą rządzić, my nie wiemy, nikt nie wie, a przede wszystkim AfD nie wie i też nie wiemy, kto z nich będzie rządzić. Tak. Czy te 60%, te 40%, kto z nich właściwie będzie miał tą władzę? To opowiedz jeszcze o tych 60%. Co to są jakiego typu to są politycy, co ich napędza? Oni są bardziej skupieni na kwestiach właśnie gospodarki niemieckiej, zdecydowanie. To jest jakbyś porównała do polskiej sceny politycznej, żeby nasi widzowie zrozumieli, to jest, nie wiem, to jest bardziej Konfederacja, czy to jest... No, ten liberalny skrzydło Konfederacji bez wątpienia. No, trzeba sobie wyobrazić, że mamy zupełnie spanikowany niemiecki przemysł. Który szuka jakiejś drogi wyjścia z tego, co mu się przytrafia, czyli krótko mówiąc transformacja energetyczna tak zwiększyła koszty produkcji, że w zasadzie w Niemczech się już produkować nie opłaca. I branża chemiczna i samochodowa są dwie najważniejsze branże. One się przenoszą do Chin, do Stanów Zjednoczonych, tam produkują.
I ci ludzie się po prostu obawiają. No w przemyśle samochodowym straszono chyba 50 000 miejsc pracy teraz, tylko w ostatnim czasie. Bezrobocie rośnie w Niemczech po raz pierwszy od lat. Ci ludzie się boją i oni szukają kogoś, kto im da jakieś rozwiązania. I rzeczywiście szukają często tego właśnie w AfD. Więc to jest też takie, gdzieś ci przedsiębiorcy, szczególnie ci tych średnich firm, którzy nie mogą liczyć koniecznie na państwowe subwencje. No jeżeli upada Volkswagen, to się mu parę miliardów rzuci, czy prawda, ThyssenKrupp dostało na zieloną stal, której zresztą nie wyprodukowało ani prawda, metra sześciennego, dlatego że nie ma wodoru. Ten wodór jest tak drogi, że w ogóle nie dostali miliardy i nie wyprodukowali zielonej stali. Więc to są te absurdy. I rzeczywiście ludzie, którzy działają właśnie w przemyśle, widzą to. Albo, że Robert Habeck, były minister gospodarki z Zielonych, jak jeszcze był ministrem, przyjechał tam do właśnie chyba do Thysena i powiedział, że teraz będziecie na wiatrakach robić stal. No, a jak nie wieje? Rozumiem, jak zacznie wiać, to wszyscy biegną do fabryki i zaczynają wykuwać stal. Znaczy, to są rzeczy absurdalne. No i to... Magazynuje się. Ale to przeraża. Znaczy, gdzieś tam to są absurdy, które przerażają i wydaje mi się, że tam właśnie część tego przemysłu, tej gospodarki niemieckiej szuka właśnie zbawienia u AfD, która właśnie jest przede wszystkim przeciwko transformacji energetycznej, chce ją cofnąć bądź zatrzymać. I dlatego tam właśnie patrzę. Co, mówisz, że duże koncerny, czy to jest super mainstream niemiecki zaczyna się zwracać do AfD? No, mnie się wydaje, że gdzieś tam jakieś nadzieje są. Znaczy, na razie oni oczywiście szukają ratunku Komisji Europejskiej. Pani przewodnicząca von der Leyen miała wiele spotkań z szefami branż różnych, chemicznej między innymi w Ludwigshafen było duże spotkanie. Zresztą ciekawe, ona jest szefową komisji i powinna konsultować się z wszystkimi krajami, tak, i tamtejszymi branżami, ale jakoś sobie upodobała niemiecką. W każdym razie, no tam szukali u niej, no, prosili prawdopodobnie o to, żeby ten zielony ład, no ich jednak mniej krzywdził. I to jest na razie tam szukają. No ale jeżeli się to okażą być wszystko nadzieje-płonne, to być może zaczną szukać właśnie gdzie indziej. I to jest... No o tym się dużo pisze też w niemieckich mediach, że coraz więcej tych przedsiębiorców właśnie uważa, że to AfD ma dobre pomysły na to, jak tą gospodarkę właśnie przywrócić jej świetność. A faktem jest, że największym problemem są ceny energii. Pani minister gospodarki obecna, Katarina Reiche, wydała taki raport monitorujący transformację energetyczną, z którego wynika, że prądu się nie za bardzo da wygenerować, bo jak nie wieje, to nie ma prądu, jak nie świeci słońce, to nie ma prądu, nie ma jak na razie temu zaradzić, że będzie problem z podstawowym zaopatrzeniem w energię, ale że ona liczy na to, że tam w tym raporcie było wyliczone, że zapotrzebowanie na energię nie wzrośnie tak bardzo przez następne 25 lat, jak można by było się spodziewać. No i zapytana w telewizji, dlaczego nie wzrośnie, to zasugerowała, że dezindustrializacja po prostu będzie postępować i tyle prądu nie będzie potrzebnej. Nie wiem, jakie to wywołuje. Wyobraźmy sobie, w Polsce minister by wyszedł i powiedział, nic nie szkodzi, będziemy zużywać mniej prądu, bo po prostu nie będzie przemysłu. Ja myślę, że to nie jest to, co chcą usłyszeć przedstawiciele branży, albo w ogóle Niemcy, tak? Żeby ktoś tak nonszalancko po prostu wychodzi z założenia dezindustrializacji. I to jest powód istnienia AfD, poparcia dla AfD. To są błędy tego, więc jest partia protestu. W tym ciasnym gorsecie konsensusu niemieckiego ludzie ani nie mieli jak debatować o rzeczach, które widzieli, które ich dotykały, ich bolały, ani tak naprawdę nie mogli się spodziewać jakichkolwiek zmian, bo te zmiany były zawsze tylko kosmetyczne, bez względu na to, co było obiecywane. Teraz Merz też
wielka reforma systemu socjalnego, odebranie tego Bürgergeld, zasiłku tak, obywatelskiego, zapowiedziane z wielką pompą 4 miliony bodajże Niemców zdolnych do pracy, czy w ogóle ludzi zdolnych do pracy nie pracuje. No ale się okazało, że no tak, ale najpierw muszą podpisać jakąś umowę kooperacyjną z urzędami pracy, potem 3 razy będą mieli wezwanie, a potem ktoś do nich przyjdzie, sprawdzi, dlaczego nie pracują, a jak będą się źle czuli psychicznie, no to nie można ich zmusić. I skończyło się na tym, że z 30 miliardów, które miały być zaoszczędzone z tego, dzięki temu, no zrobiło się kilkadziesiąt milionów rocznie. To jest śmieszna kwota i żadnego z tych problemów, no bo Niemcy mają problem demograficzny i problem bardzo rozbudowanego państwa socjalnego i za mało płatników, szczególnie na długą metę, także jeśli chodzi o emerytów, żeby to wszystko udźwignąć. No więc miała być wielka reforma, SPD to zablokowała, no i skończyło się na tym, że z dużej chmury mały deszcz. I to jest ten, i Niemcy to widzą. No i wtedy mówią, no ta Hadecja mówi, że zrobi to i nie zrobiła. No, i można sobie wyobrazić, ile personelu potrzeba w urzędach pracy dodatkowego, ile biurokracji, żeby podpisywać te umowy kooperacyjne, wezwania wysyłać i chodzić do ludzi do domu, żeby sprawdzić, dlaczego oni nie pracują. To jest absurd. I niestety ta reforma się na razie tym absurdem skończyła. Zobaczymy, co będzie dalej, ale Merz po prostu chce coś zrobić, ale ma partnera koalicyjnego. I jego wypowiedź o tym, że w krajobrazie niemieckim są ludzie, którzy tam jakby nie pasują i zapytajcie waszych córek, o co chodzi. No wiadomo, o co mu chodziło, o migrantów. Był oprotestowany przez SPD i niektórzy posłowie SPD uczestniczyli w ulicznych demonstracjach przeciwko Merzowi, na których oskarżano go o rasizm. No ja się pytam, no wewnętrznie skłócone królestwo nie może się ostać. Znaczy, jeżeli politycy partnera... Znam takie rozwijające się królestwa. No, Nie tak partnera duże, koalicyjnego Hadecji uważają, że ich kanclerz jest rasistą, a są częścią tego rządu, no to być może nie powinni w nim być. Także to jest to, że ten rząd jest słaby, ta koalicja. Merz jest słaby, jest oceniany negatywnie. Chyba w tej chwili ma 30% Niemców około go ocenia pozytywnie po 6 miesiącach. Po 6 miesiącach Olaf Scholz, który uchodzi za jednego z najgorszych kanclerzy, miał 43% poparcia. Czy ma jeszcze mniej? Jeszcze mniej. Niż Scholz. Czyli szybciej jeszcze się zużywa. W związku z tym i ludzie są niezadowoleni. No 70% Niemców uważa, że ta koalicja nie rozwiąże ani jednego problemu Niemiec. Czyli tak, Niemcy słabną jako całość, a AfD rośnie. Czy AfD odblokowała na przykład debatę w Niemczech? Znaczy taką, że już w tej chwili już o pewnych rzeczach się pisze Tak, oczywiście. inaczej niż się pisało. Mówię o mainstreamowych mediach, nie mówię o ich mediach czy o social mediach, tylko o tych głównych gazetach. Oczywiście. stacjach. Oczywiście. Po pierwsze dlatego, że Hadecja zrozumiała, że traci wyborców na poczet AfD. W związku z tym gazety związane z Hadecją, jak cała grupa Springera, tak? Czyli Die Welt, Bild, to są takie gazety, które najmocniej się uderzają w temat migracji. Bo tutaj rzeczywiście Hadecja chce odzyskać tych wyborców, którzy są zaniepokojeni. Poprawność polityczna pękła? Trochę pękła. Zdecydowanie pękła. Myślę, że to było chyba, już nie dało się tego dłużej podtrzymać. Robi to teraz głównie lewica. Przy czym ci lewicowi aktywiści, którzy teraz też Merza oprotestowywali, są w większości finansowani z budżetu federalnego. Więc gdzieś tam, prawda, SPD tak przyznawała, takie Zieloni dużo takich grantów przyznawali, jak rządzili. I to jest głównie teraz domena lewicy, to podtrzymywanie tej takiej narracji antyfaszystowskiej. No Merz już raz głosowanie razem robił w Bundestagu z AfD właśnie nad swoją reformą imigracyjną i pozytywnie to odebrał, że AfD ją poparło. To wtedy było mu wykładane jako właśnie skręcanie w kierunku faszyzmu. On to rozrobił z różnych przyczyn. Po pierwsze chciał zaszachować, bo wiedział, że będzie rządził z SPD. Chciał ich zaszachować, zanim ten rząd się rozpocznie. A po drugie zdyscyplinować własne szeregi, gdzie też jest jeszcze duża frakcja, na przykład zwolenników Angeli Merkel, którzy, ona próbowała jego kandydaturę na kanclerza jeszcze tuż przed wyborami obalić. To wiadomo, to gazety o tym pisały, że ona podejmowała takie próby. Więc on ma ten, po pierwsze, problem, że ma partię, w której część jest mu wroga.
chce odzyskać wyborców of AfD, a równocześnie połowa, 49% wyborców Chadecji mówi, że jeśli będą współpracować z AfD, to oni przestaną na nich głosować. Czyli on musi jednocześnie podtrzymywać tą zaporę ogniową wobec alternatywy dla Niemiec, bo może go to kosztować jeszcze więcej wyborców. Więc całe starania Merca to jest taki taniec na tej zaporze ogniowej wokół tego AfD. Nie może jej porzucić, musi trochę wejść w retorykę AfD i to są w tej chwili chyba jego główne takie poziomy działań. I uważasz, że on ma szansę odbić ten teren? Jeżeli zacznie realnie wprowadzać różne rozwiązania w życie. No jeżeli mu socjaldemokraci to będą blokować, to nie. Bo jeśli nie zacznie, no to AfD będzie dalej rosło. AfD będzie mówiła, zobaczcie, No na i- co wam mec, my jesteśmy prawdziwi, my jesteśmy oryginałem. No i wtedy się stanie to, co mówisz, że się nie stanie, czyli że AfD No może nie, przejąć no władzę. system ma swoje metody, czyli na przykład ta metoda Merca przejmowania części haseł AfD może zepchnąć tą partię w jeszcze większy radykalizm i wtedy się pojawią kolejne dodatkowe argumenty za delegalizacją. To jest pierwsza rzecz. No, to Uważasz, że jesteś w stanie sobie to wyobrazić, żeby zdelegalizować partię, na którą głosuje którą popiera 1/4 społeczeństwa? Ja szczerze powiedziawszy nie mogę sobie tego za bardzo wyobrazić. Uważam, że ci wyborcy nie znikną. No, zniknie partia, ale ludzie niezadowoleni nadal będą. I jedyne, co się stanie, że oni przestaną głosować, tak? Że nie będą chodzili do wyborów, co też osłabia, tak? Potem każdy rząd, który będzie tak wybrany, będzie osłabiony, ale być może uznają, że nie ma innego wyjścia. Eksperci uważają, że jest już podstawa do tego, żeby niektóre właśnie części AfD zdelegalizować. To też jest możliwe. Na przykład możemy sobie wyobrazić, że ta część w Turyngii z Björnem Höcke, czyli ten ludowe skrzydło, które się tam koncentruje, może zostać uznane za antykonstytucyjne. Można sobie coś takiego wyobrazić. Długa jest to obserwacja, kontrwywiad. Na tym wszystkim można potem taki proces delegalizacyjny oprzeć. Wyobrazić mi to jest bardzo ciężko, ponieważ ostatnia partia, która została zdelegalizowana w Niemczech, to chyba była KPD, czyli Komunistyczna Partia Niemiec, ewidentnie prostalinowska, sterowana z Moskwy. I to było bardzo dawno, czyli po wojnie gdzieś tam. Więc trudno mi jest sobie to wyobrazić, bo nie mam żadnego takiego przykładu. No NPD się nie udało zdelegalizować, ona gdzieś tam zniknęła w zapomnieniu po prostu. Zresztą był plankton polityczny. To jest zupełnie inna sytuacja. Natomiast to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, no można sobie różne też inne wyobrazić kombinacje. No w Rumunii też nie został prezydentem ten, co początkowo wyglądało, że ma zostać prezydentem, więc system będzie się bronił. To nie będzie tak, że po prostu powie się, a to dobrze, to cudownie, to niech sobie rządzą. A czy w niemieckich mediach, czy w niemieckiej debacie, tej mainstreamowej, pojawiają się takie głosy, że no nie możemy tak dalej robić, że to jest, dobra, oni nam się nie podobają, no ale żyjemy w demokracji, to jest część społeczeństwa tak wybiera, część społeczeństwa mówi, że my mamy takie problemy i ta partia je wyraża, że jednak musimy ten system zmienić i wciągnąć AfD do tego systemu, być może oddać im część. Ja na przykład, gdybym ja był rządzący w Niemczech, to dałbym 2 najcięższe ministerstwa i żeby ich oswajali się z rzeczywistością. Tak, ale nie ta droga została obrana. Mhm. Nie ma takich głosów. Jakichś poważnych. Poważnych raczej nie. Są oczywiście takie głosy właśnie rozczarowanych chadeków, że należałoby już po prostu zaakceptować, że AfD jest częścią systemu. No ale nie, obrano inną drogę, czyli zapora ogniowa, czyli odmawianie na przykład politykom AfD komisji tak parlamentarnych, kierowanie nimi, chociaż też ustawa zasadnicza tak wymaga, żeby tam prawo wymaga, żeby każda partia miała swojego przedstawiciela, jakąś komisję. I oni nie dostają tych Nie, komisji? oni są blokowani na każdym poziomie. Wypróbowano taką metodę takich protestów ulicznych także przeciwko AfD.
To znaczy? Czyli pojawiło się jakoś tak w zeszłym roku, to one miały mieć przed wyborami do Bundestagu w sumie, miały miejsce wielkie protesty przeciwko setki tysięcy ludzi. Pojawiło się to podejrzenie, że oni chcą zrobić reemigrację, czyli chcą jakby wszystkich wyrzucić cudzoziemców z Niemiec. To zarzut został im postawiony, zostały zmobilizowane wszystkie media. Mobilizacja mediów spowodowała mobilizację aktywistów, protestów i i wtedy AfD spadło poparcie z 23 do 19% przez ten krótki moment, kiedy te protesty się odbywały. Ale wzrosło z powrotem. Ale I to wzrosło z bardzo- powrotem, bo to się okazało być bronią bardzo krótkotrwałą. Ale to oni próbowali też tą metodę, tak? Czy w ten sposób da się to zdusić? Teraz się pojawiły głosy, że AfD składa zapytania parlamentarne rządowi, posłowi AfD, żeby uzyskać informacje na przykład o stanie obronności Niemiec, żeby to przekazywać Rosji. To jest normalne, że partie składają takie zapytania, tak? Żaden z tych polityków, którzy ten zarzut postawił, nie przedstawił żadnych dowodów, że oni składają te zapytania, żeby uzyskać informacje i je przekazują następnie Rosji. Natomiast to wywołało dużą wrzawę i na przykład na takim tle też można, wpychając ich właśnie w tą prorosyjskość i rozgrywając ich na tym poziomie, też można moim zdaniem coś tam uzyskać. Więc system się broni, system stara się tą AfD zamknąć za tym kordonem, tylko że problem polega na tym, że właściwie problemem nie jest AfD, tylko problemem są niezrozwiązane Problemy. trudności No tak, ale to tak jak Niemiec wszędzie. Tak i we niezadowolenie obywateli. Ono nie Austrii, zniknie Holandii i wielu tak po miejscach. prostu. Tak. I myślę, że takie retoryczne obrażanie Niemców na wschodzie. Joachim Gauck nazwał ich, chociaż on przecież zajmował się dekomunizacją, powiedział, że to jest Dunkeldeutschland. To są ponure Niemcy. Ale też jest przecież Joachim Gauck z NRD przecież. Ale jest mówienie, określanie ludzi, część obywateli, którzy też są Niemcami, jako ponure Niemcy, jakby próba wyrzucania tych ludzi gdzieś tam poza zawias, jest to strategia na długą metę nieopłacalna niestety. A powiedz, czy mamy, czy teraz zaczyna się taki wewnętrzny podział tak głęboki jak w Polsce? No bo przez lata niemieckie media były, prawda, niezależnie którą gazetę się czytało, to mniej więcej to samo. Tam było masę ciekawych rzeczy, ale one były podobne. Ten głos był podobny. No i gdzieś ten bunt się może tlił, ale on nie wychodził. Czy w tej chwili Niemcy się zbliżają do takiego poziomu polaryzacji jak w Polsce? Nie zbliżają się. Natomiast na pewno zbliżają się do destabilizacji wewnętrznej, politycznej. Czy nie zbliżają się, bo AfD jest trzymane na marginesie i wstyd się przyznać, czy nie zbliżają się, no bo jednak, nie, dlatego, jednak zwolennik AfD siada sobie z zwolennikiem SPD i CDU i mówi, nie zgadzam się z tobą, ale przyjacielu, napisz mi się piwa. Podstawowe zasady, fundamenty konsensusu wciąż obowiązują. Tak? To znaczy oni się szanują dalej. Nie, ten konglomerat, Zieloni, SPD, Die Linke, CDU, SPD, to jest nadal to samo, tak? No. Tutaj są te same fundamentalne rzeczy, czyli Trump jest B, ma pomarańczowe włosy i ogólnie Amerykanie to nam źle, ale NATO jest nam potrzebne, bo coś tam, oczywiście Niemcy nie mają własnego parasola obronnego, więc wiadomo, trzeba będzie wydać więcej na obronność, ale to tam wewnątrz jakieś spory się toczą, ale jakby te główne linie pozostają te same. No dobrze, ale 24, czy tam 1/4 społeczeństwa myśli inaczej i już ma swoje reprezentacje w różnych miejscach. Nie, większość Niemców chce być w Unii Europejskiej, chce być w NATO, wcale nie myśli inaczej, tylko oczywiście można być w NATO i współpracować z Rosją, przecież robili to przez dekady. Różne tutaj warianty są możliwe i AfD gdzieś się tam plasuje w jednym z tych wariantów, linia podziału jest rzeczywiście dzisiaj wzdłuż tego, czy będziemy uderzać w tony rewizjonistyczne, jak robi to AfD, czy nie, i czy będziemy dążyli tak otwarci do współpracy z Rosją, czy nie. Tutaj jest ta linia podziału z tym mainstreamem. Natomiast poza tym, jak się patrzy na badanie, większość Niemców uważa, że Niemcy gdzieś tam idą w dół, że jest źle, że problem jest z migracją, z integracją. To jest w tej chwili już jakby częścią tego konsensusu. Czyli nie jest tak, że ci, którzy jak w rodzinie
siedząc przy stole, czy w jakimś towarzystwie, jak powiesz, że ja głosuję na AfD, to ludzie wychodzą i Nie, no, zrywają znajomość z tobą. nadal tak jest w dużej mierze. Znaczy też zależy gdzie. Myślę, że jak się jest, nie wiem, piekarzem na prowincji i ma się piekarnię, to on nie odgrywa żadnej roli, ale jeśli jest się funkcjonariuszem medialnym, szczególnie w mediach publicznych, to można za to stracić pracę, jak najbardziej. Ponieważ to jest częścią tego mechanizmu obronnego. No ten mainstream takich elementów nie chce. Ale to nie są Natomiast takie emocje jak u obywatel nas. przeciętny gdzieś Ale to tam nie są na takie ulicy, emocje u nas jak... nie, wydaje mi się, że Niemcy w ogóle nie mają skłonności do aż takich emocji, ale no, jest jakaś rysa w tym konsensusie. Ona na razie nie jest jeszcze bardzo duża, ale im gorzej oczywiście będzie, im gorsza będzie sytuacja, im więcej tych problemów będzie nierozwiązanych, im dłużej będzie to trwało, no oczywiście ryzyko jakiegoś poważniejszego rozłamu rośnie, ale nie powiedziałabym, że w tej chwili jest tam jakieś, nie wiem, potworna polaryzacja w takim sensie, chociaż ona oczywiście w jakimś stopniu występuje, natomiast no, większe ryzyko rzeczywiście jest takie, że w ogóle ludzie się odwracają od polityki, zaufanie do polityków w Niemczech maleje tak jak i we Francji. Są bardzo niskie za każdym razem wyniki badań, tak? Czy ufasz politykom? No to poziom zaufania jest niski i maleje i ludzie po prostu albo nie głosują, albo właśnie wybierają głos protestu, więc każda partia ma po 20-25%. Trudno jest utworzyć koalicję i być może zostanie się to jeszcze trudniejsze, jak AfD będzie rosła w siłę. Te rządy będą słabsze, one będą krótsze. Olaf Scholz rządził 1 kadencję, przypomnijmy, Angela Merkel rządziła 16 lat, 4 kadencje. A teraz mamy Scholz, 1 kadencja, do widzenia. Odszedł naprawdę w infamii, tak? Był bardzo źle odszedł. Teraz mamy Merca, który już po pół roku ma 30% poparcia. Czyli jeżeli ta koalicja dotrwa do końca kadencji, bo niektórzy twierdzą, że można mieć co do tego uzasadnione wątpliwości, to będzie 1 kadencja. I to też powoduje, że bardzo trudno jest też planować długofalowo, że gdzieś tam no, to się robi wszystko takie bardziej płynne, bardziej rozdygotane, tak? Ta polityka tak jak jest w innych krajach Europy już od dawna. Tak? Niemcy zawsze szczycili się swoją stabilnością. Niemcy były państwem stabilnym, ze stabilną gospodarką, stabilną polityką i wydaje mi się, że to troszeczkę odchodzi do lamusa. To nie stanie się tak nagle i od razu, tak jak AfD nie dojdzie jutro do władzy, ale jest to pewien proces. I wydaje mi się, że to bardzo też martwi decydentów w Berlinie, no bo ten wyborca po prostu oczekuje już w tej chwili rzeczy, których oni chyba nie są gotowi mu dać, w każdym razie nie aż w takim stopniu. I te pomysły różnych rozwiązań, jak stworzenie agentury work and stay, pracuj i zostań, i ściąganie teraz fachowców i namawianie ich następnie do tego, żeby oni zostali w Niemczech i pracowali, będzie im brakowało 730 000 fachowców tak, w przyszłym roku. 730 000 miejsc nieobsadzonych. No, tutaj widzimy, ten problem jest nie tylko gospodarczy, on jest społeczny. I nie ma na to łatwych rozwiązań. Oprócz takich, które byłyby radykalne, okrutne i bolesne. Znaczy, oczywiście można wziąć ileś tam ludzi, tylko też dokąd ich deportować. Tak, no, to są wszystko rzeczy bardzo trudne już w tej chwili do rozwiązania, dlatego że zbyt długo czekano na to, żeby się nimi zająć. I ludzie po prostu są coraz bardziej sfrustrowani. Rzeczywiście to powoduje, że przyszłość jest trochę mniej pewna niż była dotychczas w Niemczech. I nie widać przywódcy tam, który byłby gotów naprawdę zmierzyć się z tymi wyzwaniami. Jakość elit w całej Europie Zachodniej, myślę, że należy nad tym lamentować. Jeżeli uważało się powszednie, że kobieta, która robiła tak i mówiła okrągłymi zdaniami i jej główna zaleta polegała na tym, że nie podejmowała żadnych decyzji, bo Robin Alexander, niemiecki dziennikarz, twierdzi, że napisał książkę o niej przecież, twierdzi, że ona wpuściła tych migrantów, bo bała się podjąć jakąś decyzję. Czyli jeżeli powszechnie ta kobieta, która prowadziła błędną politykę wobec Rosji, która była uparta i nawet głupia, że była najwybitniejszym przywódcą europejskim stulecia, to co można powiedzieć o Friedrichu Merzu? Znaczy, jakość elit politycznych w Europie
to są postpolitycy. To są ludzie, którzy są przyzwyczajeni do zarządzania, szczególnie Merz. On zarządzał firmami, on zarządzał gdzieś w sektorze prywatnym. Oni po prostu zarządzają jakimś państwem, które dostaje. Nie ma tam żadnej wizji, żadnego jakiegoś rzeczywiście wielkiego programu. To wszystko jakoś tak tego. A na dodatek można odnieść wrażenie, jeśli chodzi o Merza, że on tak długo czekał na to kanclerstwo, że on tak strasznie tego chciał i tak bardzo o to walczył, że on ma takie nastawienie, że on tak twierdzą też eksperci, którzy go znają, że on by chciał tak jak Merkel. On by chciał po prostu być tym kanclerzem. No? Sam urząd, bycie kanclerzem, to jest to, czego on chciał, a nie rozwiązywanie jakichś kwadratur koła. Więc politycy, którzy idą do polityki dla władzy i jak się jej już dochrapają, tak, tutaj w przypadku po, 20-30 latach, że już by chcieli tak osiąść w tym urzędzie, a tu co chwila ktoś czegoś od nich chce i tu się okazuje, że sobie nie radzą. I to jest ta jakość tych elit. I Niemcom niestety się ona również trafiła i po kanclerz Merkel już było tylko gorzej. I nie widać też nikogo gdzieś tam w tej polityce niemieckiej na horyzoncie o wielkim formacie. Ja uważam, że Helmut Kohl był niekorzystny dla Polski. To nie był kanclerz, który był Polsce tak naprawdę przychylnie nastawiony. Oszwabił nas z reparacji, z odszkodowań, z zadośćuczynienia, które nam się należy, ale to był wielki kanclerz, tak? Z wizją. I na tym się skończyło. I od tego czasu właściwie Niemcy troszeczkę na tym swoim Titanicu tak bardzo powolutku dryfują i naprawdę trudno teraz powiedzieć, w jakim kierunku. Ten Titanic dryfuje, ale to ciągle jest wielki statek, którego nie da się tak łatwo ominąć, nie da się go pominąć. On niestety zakręca w tej swojej Zeitenwende bardzo, bardzo powoli. Bardzo ci dziękuję. Aleksandra Dziękuję również za Rybińska. zaproszenie. Bardzo ciekawa opowieść. Dzięki serdeczne. Czekam na Państwa głosy. Napiszcie, jak wy widzicie sytuację w Niemczech, na ile obawiacie się tego, że AfD może mieć realny wpływ na to, co się będzie tam działo, a jeśli dojdzie do tego, to czy to będzie partia, która będzie groźna z naszego punktu widzenia. Dziękuję bardzo, to wszystko. Polecam, jeśli uważacie, że warto, zachęcam do wspierania Układu Otwartego na patronite.pl. Link do zbiórki znajdziecie pod nagraniem. Dziękuję, do następnego razu.